Cześć, witajcie. Kontynuujemy temat wzmacniaczy. Taka sytuacja do przeglądu: dwie Onkyo, dwa Onkyo Integra. Takie same modele, a więc A8870. Chyba jedne z wyższych modeli z tej serii Onkyo. Będziemy wykonywać pełen przegląd, czyszczenie. Zobaczymy sobie potem pomiary, myślę, każdego egzemplarza po zakończeniu. Porównamy sobie, jak mamy dwa bliźniacze modele, właściwie te same modele, porównamy sobie równolegle dwa wzmacniacze, podsumujemy je pomiarami. W jakim stanie są? No widzę, że są w takim stanie, że oba się załączają. Bolączką tych Onkyo jest selektor wejściowy. Jest on zrealizowany na impulsatorze. Jego zanieczyszczenie powoduje to, że czasami po prostu zanika kanał, przeskakuje nam wejście, bardzo często samoczynnie się zmienia lub po wyborze z pilota szuka nam wejścia. Tutaj widzę to, co widzicie tutaj, ta tłusta plama to jest nic innego jak wypływający, dobrze to widać pod światło, tu jest aż pełno oleju, czyli zapewne jakiś kontakt poszedł w ruch i wypłynął on aż na zewnątrz gałki po panelu. Także wszystkie elementy standardowo do czyszczenia, tak jak to robię zazwyczaj. Myślę, że nie ma co tutaj omawiać budowy, bardzo prosta: włącznik, selektor wyjścia głośnikowe realizowane na załączanych na przekaźnikach, selektor wejściowy na impulsatorze, regulacja tonów, wyciszenie o 20 dB, filtr subsoniczny, centralnie umieszczona gałka volume dość dużych rozmiarów, aluminiowa, coś jak w Sony serii ES, te gałeczki, bardzo podobne wykonanie. Mamy również dwie pętle nagrywające, wyłączenie regulatora barwy, włączenie trybu Direct sygnalizowane diodą. Tutaj natomiast, jeżeli wybierzemy wyjście na sygnał, wybieramy wybór sygnału na wyjście nagrywające REC, sygnalizowane również diodą. W obydwu to działa. Wybór wkładki magnetofonowej, zawsze się mylę, gramofonowej MCMM i to wszystko. Z tyłu wyjścia zaciskowe. Więc co nam zostaje? Zostawiamy co? Który najpierw? No jak już tak stoją, to zajmiemy się tym na dole. Ten brudasek, bo troszeczkę brudniejszy panel, zostawiamy sobie na później. Zajrzyjmy do środeczka, jak wyglądają, jak są zbudowane te wzmacniacze. Myślę, że wielu z Was może kiedyś tam skorzysta z takich oględzin wzmacniacza, z jego parametrów, z mocy maksymalnej, z jego funkcjonalności. Może, mam nadzieję, że komuś to przydaje, także zerknijmy do środka pierwszego wzmacniacza. Zrobimy sobie czyszczenie elementów pokazowo na pierwszym, na jednym, wyczyszczenie selektora, innych przełączników i isostatów. Drugiego sobie już pominiemy, zrobimy tylko podsumowanie, pomiar jednego i drugiego już po przeglądzie. I środek naszej Integry prezentuje się następująco. Akurat ten egzemplarz jest czysty, w środku nie widać, żeby był zapryskane jakieś przełączniki w porównaniu do tego egzemplarza, który był na górze, więc na nim fajnie możemy popatrzeć, jak jest zbudowany, jest czysto, przyjemnie. Nie wymaga żadnego czyszczenia, mycia wnętrza. Dość sporych rozmiarów, bym powiedział, transformator kształtkowy, zasilający. W tle widzicie niewielkich rozmiarów transformator również kształtkowy. Jest to transformator od standby. Jest on załączany razem z podłączeniem kabla sieciowego i podtrzymuje on po prostu układ odbiorczo-nadawczy do diody IR, do całego systemu podczerwieni, po to, aby właśnie odebrać sygnał i poprzez przekaźnik, który tam widzicie również w tle, załączył nam zasilanie tego dużego transformatora, który zasila całą elektrownię, czyli nasz wzmacniacz. Dwa kondensatory 18 000 mikrofaradów, są to zapewne kondensatory Nishikona, tak, sygnowane Onkyo Integra, czyli
zamawiane przez Onkyo u samego Nishikona producenta. Tutaj jakiś zasilacz, mostek prostowniczy, zasilacz, być może cały od standby'a, bo widzę jakieś transoptory. Dobrze, lecimy sobie dalej. Może od wejścia. Wejścia RCA, czyli Cinche, płytka selektora właśnie na tym selektorze Alpsa. On jest suchy, więc tylko go wyczyścimy. Zobaczcie, jak przyjemna praca jest z takim urządzeniem, które nie jest wypryskane. Ile odchodzi czasu na mycie, czyszczenie, odkurzanie wnętrza. Nie śmierdzi nam to, bo niestety po takim wypryskaniu w zmieszaniu z kurzem wzmacniacz po nagrzaniu się śmierdzi. Także to jest nasz rzeczony selektor. Rozbierzemy sobie go. To jest zapewne selektor wyjścia nagrywającego. Lecimy sobie dalej. Przedwzmacniacz gramofonowy znajduje się pod tą płytką. Tam leci taśma od selektora wyboru wkładki gramofonowej, także i tak będziemy musieli ściągnąć płytę selektora Waves, żeby dobrać się do tego selektora wkładki gramofonowej, ponieważ jak przeglądać to wszystko, każdy element stykowy. Lecimy sobie dalej. Przełącznik obrotowy od Tone Defeat, czyli wycięcia regulatora barwy lub jego załączenia. Potencjometr głośności zbudowany na Alpsie RK27, czyli naszym tym niebieskim Alpsie, napędzany silnikiem. Lecimy sobie dalej. Pod tym subchassis jest cała płytka z regulatorem barwy, dźwięku, z wszystkimi przełącznikami funkcji. Jest to niewidoczne, więc będziemy się sobie musieli to rozkręcić na spokojnie. Natomiast tu mamy nasz wzmacniacz mocy, czyli nasze końcówki mocy. Lewa, prawa zapewne dwa przekaźniki wyjść głośnikowych. Matsushita dobrej jakości, dość duże przekaźniki z dużym polem stykowym. Wszystkie elementy półprzewodnikowe, jak dobrze widzę, oryginalne z jednej serii, tak. Po 2 pary tranzystorów bipolarnych na kanał, czyli wydajność prądowa powinna być zadowalająca tego wzmacniacza. I co? Nie widać jakiejś ingerencji większej. Zobaczymy sobie, jak płytka od dołu wygląda. Wydaje mi się, że jakieś luty były poprawiane, ale co cieszy, nie jest to zapryskane, jest suche, czyste, elementy są oryginalne, identyczne w obu kanałach, drivery czarno-zielone, czyli na pewno oryginalne, raczej tak. Wszystkie elementy, czyli takie jak kondensatory, widzę, są dobrej jakości. Tutaj mamy, co my tu mamy? Nishikon, te zielone. Czy ja dobrze widzę, czy nie? Tak, Nishikon. Natomiast niebieskie są również Nishikona, więc wyrywkowo i tak sobie sprawdzimy część. Na pewno główne zasilające od filtracji zasilania, nie zasilające, tylko od filtracji zasilania. Kilka na końcówce mocy, gdzieś blisko nagrzewających się elementów. Wyrywkowo, jeżeli będzie wszystko ok, nie ma sensu sprawdzać każdego. Dobrej jakości, więc myślę, że przetrwały. Wzmacniacz utrzymany w dobrej formie. Załączymy sobie go w takim razie. Sprawdźmy. Załączył nam się. Załączamy wyjście A i zobaczmy na oscyloskop. I mamy sygnał na wyjściu. Na oscyloskopie, jak widać, kanał prawy dość mocno się przebija, czyli no, przy 5 V 1,6 V różnicy to już jest duża różnica, duża odchyłka. Trzeba by to dość ostro balansem regulować. No ale jedyna rada, jaką możemy na to poradzić, to spróbować, o tu jeszcze lepiej. Tu jest już prawie 3 V różnicy. Teraz troszeczkę podgoniło. No nie będzie idealnie i tak myślę, wydaje mi się po kalibracji i tak nie będzie idealnie, ale chodzi o co? Chodzi przede wszystkim o to, żeby od dołu, czyli w tym zakresie najbardziej użytkowym, tak tu, żeby te kanały były równe. Powiedzmy już przy wyższych mocach, tutaj, no to już jest dość znaczna moc, 15 W. To jest głośne słuchanie. To nawet jeżeli tutaj będzie, oczywiście postaramy się zniwelować delikatnie tą odchyłkę i myślę, że ona się poprawi, tą rozbieżność kanałów, ale najważniejsze jest to do niewielkich mocy, do powiedzmy 1-2 W mocy w RMS-ie, tak jak to ma miejsce tutaj. To jest poziom, który jest najczęściej wykorzystywany, czy to do słuchania na co dzień, czy to do nocnego przesłuchiwania i tutaj musimy postarać się skalibrować tego niebieskiego Alpsa. To tyle. Ja biorę się za rozkręcanie. Przede wszystkim impulsator, selektor,
przekaźniki, wszystkie elementy stykowe, potencjometry. Całość jest czysta, więc nawet nie odkurzam, nie ma sensu. Wyłączam, odpinam zasilanie. Pamiętajcie zawsze, odpiąć zasilanie przy każdorazowym zaglądaniu do wzmacniacza. Zasada numer 2, jedna ręka w kieszeni, jak to się mówi. Jeżeli coś dotykamy, gdzieś majstrujemy przy zasilaniu jedną rączką, po to, żebyśmy nie zamknęli obwodu, żeby prąd nie przepłynął nam od lewej ręki do prawej, bo to na nasze serduszko może nam źle zadziałać. Czy mnie kiedyś prąd potrzepał? Oczywiście, że tak. Może nie tak, nie powinno być to bardzo oczywiste. Pewnie niektórzy powiedzą, że po co grzebiesz, jak cię prąd kopie, ale niech już podniesie rękę ten i rzuci kamieniem, kto nigdy nie dostał strzała, nie dostał porażony, choćby w jakimś tam delikatnym stopniu. To tyle, biorę się za robotę. I panel przedni już rozbebeszony. Tak to wygląda. Wszystko również na połączeniach lutowanych. Mamy tutaj kondensator od podtrzymania pamięci, czyli pewnie zapamiętuje ostatnie źródło, które było wybrane i myślę, czy go nie wymienimy, jak już mamy wszystko na wierzchu. Niewielki koszt ogólny, a będzie spokój. No, potem wymieniać to i rozkręcać znowu na całość, jeśli się okaże, że nie trzyma on podtrzymania. No niby ładował się troszeczkę wzmacniacz był włączony, a mimo to ma 2,5 V na sobie, więc coś z tym podtrzymaniem pamięci może być nie tak. Odlutowuję wszystko i czyszczę. Mówiłem, że nie widzę śladów pryskania. Niestety isostaty zapryskane. Przełącznik selektora wejść, czyli impulsator, również był zapryskany. Podobnie z przełącznikiem Tone Defeat również był wypryskany. W tym momencie już jest wyczyszczony. Czyli się pomyliłem. Widać wszędzie olej, a styki czarne. I sprawa nierównomierności kanału wyjaśniona. Pęknięty element, na którym osadzony jest ślizgacz jednej z sekcji potencjometru, przez co rozjeżdżało się, jak widzicie, te widełki prowadzące delikatnie się rozjeżdżały, stąd wynika nierównomierność kanałów. Drogi są dwie, albo wymiana całego elementu lub próba jego sklejenia. Zobaczymy, którą pójdę drogą. Jeżeli mam taki ślizgacz, podmienimy. Jeżeli nie, będę próbował sklejać. Mam wrażenie, że potencjometr jednak był delikatnie pryskany. Kolejny element, który mam wrażenie, że był jednak pryskany, pomimo że nie było wielkich znaków na obudowie. Ok, działamy dalej. Bez otworzenia potencjometru nie bylibyśmy w stanie zlokalizować, dlaczego taka rozbieżność między kanałami, i nie bylibyśmy w stanie jej usunąć. I ślizg sklejony, tarcze wyczyszczone, delikatnie pokryte smarem. Składamy, zobaczymy efekty, czy kanały trzymają równo teraz. Selektor już po czyszczeniu, styki srebrne wyczyszczone, tarczka do odczytu położenia selektora również wyczyszczona i złożona. Teraz delikatnie smar i można składać. I pierwszy ze wzmacniaczy już ukończony. Wszystkie elementy stykowe wyczyszczone, przekaźniki, sprawdzone elektrolity, mają 20 000 mikrofaradów, ESR niskie, reszta kondensatorów. Wreszcie wzmacniacza również bardzo
w dobrym stanie. Wszystko sprawne, nic nie trzeszczy, nic nie przerywa. Prądy spoczynkowe ustawione. Wzmacniacz już się lekko zagrzał. Sprawdźmy sobie teraz źródła przełącza bez problemu. Sprawdźmy sobie teraz równomierność kanałów. Rzut oka na oscyloskop. I tak prezentują się kanały, ich równomierność, jak widać w punkt. Tu delikatnie, ale to już przy wyższych mocach. Tutaj mamy idealnie. Oscylogramy z obu kanałów pokrywają się, więc usterka związana z potencjometrem naprawiona. Teraz sprawdźmy sobie zniekształcenia. I z racji, że będziemy porównywać dwa wzmacniacze, zróbmy sobie zniekształcenia w trybie Direct. Włączam tryb Direct. Może zróbmy tak. Dla 1 W mocy około dla 4 i powiedzmy dla 15 W mocy. Ja ustawiam parametry dla 1 W mocy. OK. To są wyniki dla 1 W mocy 5000. To wyniki dla około 4 W mocy. RMS nieco niższe zniekształcenie. I to wyniki dla około 15 W mocy. OK. To mamy pierwszy z rzeczonych wzmacniaczy. Jak zrobimy sobie drugi, powtórzymy pomiary. Rzut oka do środka. Całość wyczyszczona, odkurzona. Posprawdzane luty. Płytki umyte. Wszystko na swoim miejscu. Można zamykać obudowę i zająć się drugim wzmacniaczem. I drugi egzemplarz wzmacniacza. Ten z zalanym przełącznikiem Source Direct. I sprawdźmy sobie na oscyloskopie, jak wyglądają kanały przy podgłaszaniu. Nie jest źle. Lewy kanał delikatnie dominuje, ale spróbujemy sobie to skalibrować, ale nie ma tragedii. Chciałem Wam pokazać przyczynę, a może powód, dla którego tak mocno spryskany jest przełącznik Source Direct, że aż cieknie po panelu olej. Delikatnie będę poruszał tym przełącznikiem. Widzicie, co się dzieje? To są właśnie te trzaski, brak łączenia w kanale. Ja w tym momencie wpuściłem przełącznik. Kanał prawy, jak widzieliście, nam skacze, drga. Przy przełączaniu są oto takie efekty dziwne. I to jest właśnie brak kontaktu. OK. Na pomiarach widzę, że wzmacniacz wychodzi całkiem przyzwoicie. Lekko lewy kanał, troszeczkę wyższe zniekształcenie, ale nie ma tragedii. Myślę, że nie ma co męczyć. I tak wzmacniacz przyszedł do mnie na pełen przegląd. Ewidentnie widać, że ten przełącznik tutaj ma problemy. Mimo wszystko wyczyścimy sobie wszystko tak, aby był spokój na lata. I drugi egzemplarz Onkyo 8870 już po przeglądzie, wyczyszczeniu, złożony. Sprawdzone kondensatory filtrujące mają ponad 19, drugi 20 tysięcy mikrofaradów, więc są OK. Wyrywkowo sprawdzone kondensatory elektrolityczne na płycie wzmacniacza, na płycie zasilacza również OK. Wszystkie elementy stykowe wyczyszczone, tak jak na załączonych zdjęciach. Skalibrowałem lekko potencjometr i rzut oka na oscyloskop, jak się zachowują kanały. I oto widok oscylogramów dwóch kanałów. Lecimy sobie od najmniejszych głośności. Ostrość złapiemy, żeby było widać.
napięcie. Jak widać, kanały równo idą przy tych najmniejszych głośnościach, czyli na zakresie najbardziej użytecznym. Zobaczmy na większej skali, co się dzieje dalej. Również równiutko, więc kalibracja przebiegła pozytywnie. I pomiary, podobnie jak na poprzednim egzemplarzu, około 1 W mocy RMS 6000. Oba kanały równo. Jeszcze w trybie Direct, zobaczmy sobie, w trybie Direct musimy lekko skręcić, większe wzmocnienie ma tor. W trybie Direct również 6000. Dobrze, lecimy sobie dalej. Nie pamiętam, ile tam miało być. Zróbmy sobie przy 4 W, czy przy 2. Tutaj mamy przy 2 W mocy 7000 kanał lewy, niecałe 7000 kanał prawy. Dobrze, to może teraz przy około 4 W mocy bez zmian. I teraz przy około 15 W mocy. 15 W mocy RMS, 8000 kanał lewy, niecałe 8000 kanał prawy. To tyle z pomiarów. Mocowo ten wzmacniacz wypada tak, że ma ponad 100 W mocy RMS. Rzut oka do środka. No, był troszeczkę spryskany. Dość poważnie niektóre elementy płynęło tutaj. Prądy spoczynkowe ustawione, całość odkurzona w środku. Złożone. Po testowaniu może wracać. To tyle. 2 egzemplarze gotowe. Wykonanie jeden po drugim, więc na świeżo można było jeden i drugi czyścić. Wszystkie funkcje działają poprawnie. Jeszcze sprawdźmy sobie na sygnale testowym. Mamy 1 kHz. Pamiętamy, że tutaj przy przełączaniu były straszne trzaski. W tym momencie jest tylko moment przełączania słyszalny, ale nie ma utraty kanałów. Wszystko działa poprawnie. To wszystko z tych wzmacniaczy. Dość fajnie zbudowane. Kawał klocków wysokie. Stwarzają wrażenie fajnego sprzętu. Dobre zasilanie, dobra elektrownia, moc na wyjściu. Również poważne elementy dobre. Całkiem przyzwoity wzmacniacz. Polecam. To tyle. Dziękuję. Zapraszam na kolejne filmy. Do następnego. Cześć.